Spożywanie posiłku w plenerze to czysta przyjemność. Zresztą nie tylko posiłek w plenerze smakuje wybornie. Ale cóż to za radość z konsumpcji, gdy sztuciec nieodpowiedni, niewygodny albo niewystarczający. Jak to się robi? Do góry? Chwila, to? Nie. Tak, dobrze, do góry. O. Siemanko, w tym filmie przetestuję najchętniej kupowane niezbędniki, porównam i ocenię. Dla niezorientowanych niezbędnik to turystyczny zestaw składanych sztućców. Zapraszam do oglądania. Niezbędniki, które sprawdzę, to bardzo znany i popularny, szczególnie wśród byłych żołnierzy służby zasadniczej, zielony i czerwony składany turystyczny z bajerami, a także dorzucę sztućce bambusowe wielorazowe i jednorazowe drewniane. Widz wypatrzy każdy detal. Dwa komplety są prawie identyczne, różnią się tylko kolorem. Jeden jest czerwony, drugi srebrny, więc będę je naprzemiennie testował. Na pierwszy ogień poszły w ruch noże, a więc test na pomidorku. Szczegółowe omówienie każdego niezbędnika pozostawię na koniec. Żaden z nożyków nie był przeze mnie podostrzony, więc krojenie nastąpi z fabrycznego ostrzenia. Nie są to demony ostrości, noże są lekko tępe, stal zwykła nierdzewna. Pomidora pokroiłem, starając się, aby ładnie to wyszło. Obierałem tymi nożykami kalerepę i było całkiem spoko. Zdecydowanie noże należy wrzucić na osełkę i na pewno będzie znaczna poprawa. Nożyka bambusowego i drewnianego nie sprawdzałem na pomidorze, to nie był czas i miejsce na przecier. Z krojeniem kiełbasy identycznie jak z pomidorem. Rewelacji nie ma, wielkiego dramatu również. Z surowym mięsem będzie zdecydowanie gorzej i tutaj nasuwa się pytanie, ale o tym w dalszej części filmu. Nożyk drewniany coś tam podziubał, natomiast bambusowy ma za grube ząbki i nie chciałem znęcać się już nad polską kiełbasą. Po małej luncie kiełbasy nadszedł czas na drewno, aby sobie małych zrębków nastrugać. Nie liczyłem na cuda wianki i jak widać idzie to strasznie topornie. Przy okazji sprawdziłem mocowanie noży do korpusu i jest ok. Wspomniałem wcześniej, noże wymagają ostrzenia. I najprzyjemniejsza część testowania niezbędników to oczywiście opierdzielenie kiełbasek z grilla. Jeżeli miałbym wskazać, którymi sztućcami najlepiej spożywało się pyszną kiełbaskę, to wskazałbym zestaw wojskowy, a to dlatego, że najlepiej leży w dłoni i zapewne jest to kwestia przyzwyczajenia do sztućców domowych. Najgorzej wypadł zestaw bambusowy, tępy widelec i fatalny nóż, pomimo że mięso z ognia jest miękkie. I to ma być zestaw wielorazowego użytku. Jeżeli nic nie ma pod ręką, czym można spożyć posiłek, to bambus w ostateczności będzie ok.
Niezbędnika zielonego nie rozłoży się na dwie części, przez co nóż będzie z rękojeścią, a mały widelczyk osobno. Nie jest to komfortowe szamanie. I tak się zastanawiam, czy częściej używam w plenerze widelca z nożem, czy łyżki. Chyba częściej zajadam się mięsem z ognia. Jedyna opcja, aby tego uniknąć, to posiadanie osobnego noża i pojawia się pytanie, o którym mówiłem przy okazji surowego mięsa. Czy posiadając niezbędnik warto mieć dodatkowy ostry nóż? No, pewnie, że tak. Czerwony i srebrny zestaw sprawdził się dobrze z kiełbasą, a minus to składający się widelec do rękojeści. Przy mocniejszym przyduszeniu żarcia i trafiając w nieodpowiednie pochylenie widelca względem talerza jedzenia, widelec potrafi się złożyć. Łyżki w niezbędnikach, jak widać, są różnej wielkości i głębokości, co będzie mieć wpływ na ilość pobieranego posiłku z menażki, kubka lub paczki. Bambusowa to niecałe 5 ml, zielona prawie 3 ml, wojskowa 16 ml, czerwona i srebrna 5 ml. Oczywiście miara będzie inna, gdy łyżką zgarniemy, dajmy na to zupę gulażową lub zupę z jąder wołowych. Dla mnie im większa łyżka, tym zdecydowanie przyjemniejsze spożywanie. Jak to się robi? Do góry? Chwila, to? Nie. Tak, dobrze, dobrze, do góry, do góry. O. Dobra, okej. Dla Natalii był to pierwszy raz z niezbędnikami, więc poprosiłem ją o wyrażenie opinii, którą łyżką będzie się najlepiej jadło. A wolisz metal czy bambus lub No właśnie, drewno? ja ogólnie drewna nie lubię. Aha. No. Wolisz jeść płytszą łyżką czy głębszą? No nie, no głębszą. Głębszą. No, no. Ale są ludzie, którzy lubią właśnie... Ja na przykład deserki jakieś czy coś do ciasta, to ja też jem taką dużą. No lepiej. O nie, będzie beznadziejnie. Co będzie? Taka Niewygodnie? wygięta jest, no. Nie. Ale głębokość jest ok. No jest tak, jest w porządku, ale takim... No wygięta, nie? No nie wiem, ja pozostaję przy tej dużej. Dobra, okej, dzięki. Czy długość sztućca ma znaczenie? Biorąc pod uwagę gotowanie, czyli głębokość garnka lub kubka, trzymanie jadła nad ogniem lub żarem i odpowiednia odległość ręki od źródeł ciepła, to tak ma znaczenie. Nawet spożywanie czegokolwiek z paczki to fajnie, jak nie trzeba wsadzać całej ręki. Z reguły po kilku dniach w lesie leciuchno ubrudzonej. Jak widać, jest kilka detali, cech, które mają wpływ na jakość, użyteczność niezbędnika i jego przydatność w terenie. Jedna z gorszych rzeczy na biwaku to sprzęt, który nie spełnia zakładanych oczekiwań. Co myślę o zielonym? Za krótka i za płytka łyżka, za krótki widelczyk. Chcąc jednocześnie skorzystać z noża i widelca, to po rozłożeniu mamy miniaturowy widelczyk w stosunku do otwartego noża. Patent z wyciąganiem i wkładaniem sztućców na dłuższą metę męczący. Na plus to niewielki rozmiar niezbędnika i pokrowiec z możliwością przypięcia do paska. Poza tym jest korkociąg, szydło, otwieracz do butelek i puszek. Co myślę o czerwonym i srebrnym? Zdarza się, że widelec podczas przytrzymywania lub nakłuwania jedzenia odchyla się w kierunku zamknięcia. Ostrze dostało luzu na nicie. W czerwonym korkociąg nie domyka się, więc ostry czubek wystaje ponad rękojeść. Na plus to łyżka, która umożliwia prawie normalne nabieranie zupy, porównując do zielonej łyżki. Niezbędnik posiada otwieracz do butelek i puszek, szpikulec, korkociąg.
Aha, i to jest takie, oj, tylko 3 te. O, to jest fajne. Super. Co myślę o wojskowym? Klasyczny niezbędnik, który waży porównując do poprzedników. Nóż nie jest nożykiem scyzorykowym, a nożem stołowym. Na plus to normalny widelec i łyżka oraz nóż, którym znakomicie można wygarnąć resztkę pasztetu z opakowania i jednym ruchem rozsmarować po kromce. Poza tym otwieracz do butelek i puszek. Co myślę o sztućcach bambusowych i drewnianych? Bambusowe jako wielokrotnego użytku są po prostu dziadowskie. Tylko łyżka ratuje bambusa od oceny negatywnej. Drewniane, jednorazowe, jak nazwa wskazuje, na raz mogą być. Wszystkie nożyki wymagają dodatkowego ostrzenia, oczywiście mowa o metalowych. Każdy z niezbędników posiada mniejsze lub większe wady i to zależy, kto czego oczekuje lub z jaką intensywnością będzie korzystał z danego zestawu, albo jakie są jego granice wytrzymałości i cierpliwości. Moim skromnym zdaniem sztućce turystyczne nie zastąpią dobrego noża, czy to ze stałą głownią, czy składaną. Warto mieć pod ręką jedno i drugie. To tyle, do następnego. Hej! Tylko to jak sobie kroję delikatnie. To, że jak do buzi wkładam, to już tego nie musisz filmować. A mogę? Co? A mogę? To jak do buzi wkładam? Mhm. Dobra, to już sprawdzę ten nożek. Składamy ten widelczyk. A, to nie jest nożek. To jest nożek. I ten widelec.